Cześć, dzień dobry. Czy wiecie, co to jest szungit? Część z Was pewnie doskonale wie i stosuje, ale część nie wie i chciałoby się dowiedzieć, co to jest szungit, jak należy go stosować, po co się go stosuje. I ja w tym dzisiejszym filmie właśnie Wam o tym opowiem. Więc ci, którzy nie wiedzą, ale i może ci, którzy wiedzą, też Was serdecznie zapraszam, jeśli ten temat Was interesuje, do oglądania, bo może dowiecie się rzeczy ciekawych, których jeszcze nie wiecie, o tym właśnie tajemniczym minerale. Więc zróbcie sobie coś do picia, zapaszcie sobie ziółek, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam do oglądania dalej. Szungit to jest taka ciekawa substancja, tajemnicza w sumie. Dlaczego tajemnicza? Dlatego, że ona występuje tylko w jednym miejscu na Ziemi. Gdzie? Zaraz Wam powiem. Dziwne, prawda? Tylko w jednym miejscu na Ziemi. Ja się tutaj nie będę wymądrzać i prawić o erach, z których ten szungit pochodzi, ale jest on bardzo, bardzo stary. Dość powiedzieć, że ma około 2 miliardów lat. No więc młody on nie jest, powiedzmy sobie tak. I teraz, co my o nim dalej wiemy? Jak już wspomniałam, złoża szungitu znajdują się tylko w jednym miejscu na Ziemi. Jest to kraina w północno-zachodniej Rosji, zwana Karelią. I złoża te znajdują się nad jeziorem Onega. Mówi się, że woda w tym jeziorze Onega jest niesłychanie, ekstremalnie wręcz krystalicznie czysta i właśnie zawdzięcza to temu, że w pobliżu tego jeziora, czy przy tym jeziorze znajdują się owe złoża szungitu. Więc, bo takie właściwości oczyszczające przede wszystkim się temu szungitowi przypisuje. I ta woda w jeziorze Onega jest nie tylko czysta, w sensie przezroczysta, ale jak pokazują badania, jest ona czysta chemicznie, czyli pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, bo właśnie takie są właściwości szungitu. I dlaczego ta substancja jest taka tajemnicza? Słuchajcie, wśród adaptogenów jest taka tajemnicza substancja również zwana mumio. Na pewno wiecie, co to jest. To znaczy, wiecie, że jest coś takiego jak mumio, a nie wiecie, co to jest, dlatego że naukowcy też nie wiedzą, co to jest. To jest taka mazista substancja, która wypływa ze szczytów górskich. Mówi się, że najbardziej wartościowa jest ta, która z najwyższych szczytów w Himalajach wypływa. I naukowcy to badają, ale do końca nie wiedzą, jak to powstało, kiedy to powstało, z czego to powstało. To jest jeszcze wielka tajemnica. Ale mumio jest super, dlatego że jak mówi stary ajurwedyjski traktat, nie ma takiej uleczalnej choroby na świecie, której mumio nie potrafi wyleczyć. Także to mumio jest naprawdę super. A jeśli chodzi o szungit, jest nie mniej wartościowy, ale też nie mniej tajemniczy. Bo wyobraźcie sobie coś, co występuje tylko w jednym miejscu na Ziemi, złoże. Przecież jeżeli mamy złoża inne, złota, srebra, uranu, miedzi, no to one gdzieś się tam powtarzają, już o węglu nie mówię. A szungit występuje tylko tam. I jest taka teoria, do której ja jestem w stanie nawet się przychylić, że to jest kamień nie z tej planety. Dosłownie i w przenośni. Dlatego, że właśnie tak dawno temu, te 2 miliardy lat temu, mogło się zdarzyć, że w Ziemię uderzył wielki meteoryt. Tak wielki, że powstały ogromne złoża właśnie z tego materiału przyniesionego z kosmosu i szungit jest pozostałością tego meteorytu, który w naszą Ziemię dawno, dawno temu uderzył. No piszcie mi, czy ta teoria też Was przekonuje i czy jest to możliwe. No ale tak racjonalnie na to patrząc, złoże, które jest tylko w jednym miejscu i nigdzie więcej go nie ma,
musi tam być jakieś drugie dno. No dobrze, a czym z punktu widzenia chemii jest ten szungit? Szungit jest rodzajem węgla kopalnego o bardzo dużej zawartości właśnie pierwiastka węgla, dlatego że w szungicie jest około 98-99% tego pierwiastka. Ale oprócz tego zawiera on też krzem, zawiera żelazo, zawiera aluminium, zawiera magnez i zawiera potas. A jak wygląda? No wygląda tak, jak wygląda węgiel, czyli jest czarny, ma taki metaliczny połysk, chociaż jak go się wydobywa z ziemi, to podobnie jak nasz węgiel, on jest cały w tym pyle, w takich paprochach i no jest matowy, nie zobaczymy tego połysku, no chyba, że jest wypolerowany, tak? Że się go wypoleruje i wtedy on właśnie taki połysk przybiera. No ale taki wykopany, nie będziemy tego połysku widzieli. Bardzo ciekawa jest budowa szungitu, dlatego że on składa się z cząstek, które nazywają się fulereny. Fulereny. Są to takie cząstki składające się z parzystej liczby atomów węgla i przybierające kształt kuli w środku pustej. Ja tutaj Wam pokażę, nigdy nie wiem, z której strony to się ukaże, jak taki fuleren wygląda. I takie cząstki, moi drodzy, to znowu kamyk do tego ogródka teorii, którą przed chwilą Wam wyjawiłam. Takie cząstki naturalnie w przyrodzie, tak patrzę, gdzie ten dolar idzie, za chwilę Wam go pokażę, występują niezwykle rzadko w stanie naturalnym albo wcale. Natomiast właśnie tej budowie składającej się z fulerenów, szungit zawdzięcza swoje wszystkie właściwości, a głównie tę zdolność absorpcji wszelkich zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, takie jak inne związki, które na przykład w wodzie są zawarte, czyli chlor, pestycydy. Czekajcie. Dolarek! Doluś! Proszę mi tutaj wracać, ale już! Chodź tu do mnie! On się na mnie obraził, dlatego że ja mu założyłam kaganiec, bo coś tam podjadał sobie i w ogóle mnie nie słuchał, jak mówiłam, żeby to zostawił. Więc się obraził. Oj, my sobie w domu porozmawiamy inaczej. Już, do mnie! No widzicie, trzeba krzyknąć na takiego delikwenta, żeby on zrozumiał. Chodź, łajzo jedna. Dobra, on tu przyjdzie, a ja Wam mówię dalej. Widzicie? Wcale się nie chce pogodzić ze swoim losem. Trudno. Musi tak być, skoro nie jest grzeczny. No, taki jesteś właśnie. Taki jesteś. Niedobruszek. Nie masz co machać tym ogonem. Słuchajcie, dobra. Adrem. Jak mówiłam, z tej budowie właśnie składającej się z fulerenów szungit zawdzięcza swoje właściwości absorbujące również zanieczyszczenia te w wodzie, czyli chlor, pestycydy, azotany, kwasy, żywice, wszelkiego rodzaju produkty ropopochodne, ale też na przykład zarodniki czy inne organizmy, które w takiej wodzie mogą się znajdować. Są też takie teorie, które mówią, że szungit chroni również przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ale na te teorie nie ma jeszcze bardzo silnych dowodów, więc tutaj nie możemy jakby o tym mówić w 100%. Ale oprócz tej zdolności absorpcji substancji toksycznych czy niepożądanych, szungit ma też działanie antyoksydacyjne, czyli chroni nas przed wolnymi rodnikami, ma działanie bakteriostatyczne, czyli zatrzymuje rozwój bakterii. Także bardzo przydatny minerał. A jak rozpoznać, bo czasami się zdarza, że chcą nas zrobić po prostu w konia i sprzedać nam węgiel zamiast szungitu. Jak rozpoznać i jak przygotować taki szungit potem do użycia? Już Wam mówię. Ja od razu Wam powiem, że ja używam takiego szungitu
w sumie taniego, w takich opakowaniach z cyrylicą, sprowadzanego właśnie gdzieś z Karelii. Kiedyś on kosztował 9,90 z tego co pamiętam, teraz już trochę podrożał, kosztuje chyba 17 czy 20 zł. Natomiast no takiego używam, właśnie takiego taniego, który trzeba opłukać przed użyciem i przygotować specjalnie. Jak mówię, zaraz Wam o tym powiem. Ale jak weszłam w internet, to widziałam nawet takie kamienie po parę stówek. Wypucowane, błyszczące, wyglądające jak jakieś diamenty. I nie bardzo wiem, czym one mają się różnić od tego szungitu, który ja kupuję. Może tylko właśnie tym, że są wymyte i wypucowane, no bo skoro to jest jedno złoże i to złoże jest tylko w jednym miejscu, no to może są, nie wiem, może wy wiecie, to piszcie mi w komentarzach. Może są różne miejsca. Musiałam zainterweniować przez chwilę, bo akurat szedł ktoś z psem. Tak, to nikogo nie ma, a jak my się wybierzemy, to raz na 50 dni akurat ktoś idzie z psem. Musiałam go trzymać, bo wiecie, mój pies jest zagrożeniem dla wszystkiego, co się rusza i nie tylko, bo chodzi bez smyczy. No ale jak ładnie przyszedł przy nodze, nie było problemu. Dobra, słuchajcie, to opowiadam Wam dalej. No widziałam taki za parę stówek, wypucowany i jak mówię, nie wiem czym one ma się różnić. Może są różne miejsca w tych złożu, gdzie on ma większą wartość. Jeżeli Wy macie wiedzę na ten temat, to mi tutaj to napiszcie. Natomiast ja takiej wiedzy nie mam. Ale czym się różni od tego węgla? Węgiel to jest tak, szungit przewodzi prąd, ale mi się wydaje, i to się jako przytacza jak taki argument do rozpoznania. Natomiast mi się wydaje, że węgiel też przewodzi prąd. Więc tutaj akurat bym tak na 100% temu nie ufała. Natomiast ten szungit, jak już Wam mówiłam, absorbuje zanieczyszczenia, więc można podobno wykonać takie doświadczenie, że do wody z szungitem wpuszcza się kropelkę atramentu i po kwadransie, tam 20 minutach, ta woda staje się na powrót czysta. W ogóle nie ma śladu, że się znajdował tam atrament. Więc takie doświadczenie można sobie wykonać. Jak się przygotowuję? Bo coś się nie mogę dzisiaj skupić. Znowu będą narzekać, że niechże Pani da spokój, bo Pani nie może się skupić. Jak tak można nieprzygotowanym być? No więc jestem przygotowana i uwaga, już teraz pójdzie gładko. No i teraz jak taki szungit przygotowujemy? Jak już mamy szungit, kupiliśmy go sobie, wyjmujemy z opakowania i musimy go dokładnie wypłukać. Płuczemy, wsypujemy do dzbanka albo do jakiegoś, no nie wiem, tam gdzie będziemy mieć wodę potem z tym szungitem. Mówi się, że to takie dobre proporcje i ja tak stosuję, to jest 100 gramów szungitu na litr wody. 100 gramów na litr wody, tak? No i wsypujemy i zalewamy wodą. I teraz uwaga, taka woda najpierw musi postać no około 48 godzin. 48 do 72 godzin, ale ja to tam, jak mam nowy, to potknęłam się. Jak mam nowy, to trzymam go 48 godzin. Po czym tę wodę zlewamy i zalewamy szungit nową wodą. I tak jak go zalejemy już wtedy, to możemy po 2 godzinach już zacząć używać i sobie po prostu dolewać to, co zużyjemy, dolewamy. I taki szungit, który my przygotujemy, on nam może starczyć na bardzo długo, bo ja wymieniam go co pół roku. Nie ma takiej potrzeby, żeby go wymieniać częściej. On wymaga wymiany, w przeciwieństwie do krzemu, który jak włożymy sobie do wody, to możemy go sobie trzymać, a ten wymaga wymiany, ale to chyba nie jest problem raz na pół roku kupić sobie nowy szungit, ale uwaga, my wymieniamy raz na pół roku, natomiast raz na 2 tygodnie, bo ja tak robię na 2 tygodnie, no mówi się, że może być częściej, ale to ja robię, bo ja nie mam czasu raz w tygodniu się z tym babrać. Raz na 2 tygodnie musimy szungit oczyścić. Jak to robimy? Wyciągamy szungit, wylewamy wodę, wyciągamy szungit do jakiejś miseczki i zasypujemy to solą.
Niektórzy mówią, że trzeba go po prostu tylko wyczyścić szczoteczką i tak wyszorować, ale ja zasypuję go solą na parę dziesiąt minut, na godzinę powiedzmy, i potem szoruję, czyszczę, dokładnie płuczę i wkładam z powrotem do dzbanka, zalewam wodą i właśnie po 2 godzinach on już jest dobry do tego, żeby go dalej używać. No i taką wodę możemy sobie używać nie tylko do, nie wiem, mycia twarzy czy płukania włosów, ale oczywiście możemy ją też stosować wewnętrznie. Możemy ją po prostu pić. I ona ma nie tylko aktywność biologiczną, ale też ma właściwości lecznicze. O tych właśnie właściwościach niektórych już też mówiłam, że przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne między innymi, które po prostu ubogacają nam tę wodę i wpływają korzystnie na nasze zdrowie. Więc jeżeli szungitu nie stosowaliście jeszcze, to spróbujcie, bo to jest naprawdę warte tego, żeby włączyć go do codziennej rutyny żywieniowej. A zwłaszcza jak nie macie jakiejś swojej studni, czystej wody, tylko gdzieś tę wodę wiadomo jaka jest na przykład w miastach. No a ci, którzy mają i stosują, to też napiszcie w komentarzach, czy widzicie jakąś różnicę, czy czujecie się po tym lepiej. Mój syn, który jest oczywiście przeciwnikiem wszelkich naturalnych terapii, no jak to młodzież, nie? Oni mają tam, nie za bardzo to poważają, ale mówi, gdzie jest szungitka? Jak ja czasami wyciągnę i czyszczę i gdzieś mi się odstawi i zapomnę zalać. Gdzie jest szungitka? Bo jemu ta woda smakuje. To jest szungitka, tak zwana szungitka. I on innej wody nie pije. Zwłaszcza, że ja walczę z tymi butelkowanymi wodami, bo wiecie, że tam są substancje w tych plastikowych na przykład butelkach, które bardzo źle robią naszemu zdrowiu. Także u nas się tego raczej nie pije, ale właśnie szungitką załatwiamy wszystkie wodne sprawy. Także moi kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że temat był fajny, interesujący. Trzymajcie się zdrowo. Pokażę Wam jeszcze tego drania. Tam on jest właśnie. No, nie mam na niego siły. Coś on mi się ostatnio rozbestwił. Muszę go zdyscyplinować i przeprowadzić z nim pedagogiczną pogawędkę. $1? Proszę w tej chwili tutaj do panci. No, a z Wami się żegnamy. Pa! No i co? Długo pancia nie wytrzymała. Kaganiec zdjęła, bo nie może patrzeć, jak się męczysz, tak? Będziesz już grzeczny? Siadaj i przeproś. Przeproś. No właśnie. No. I ze mną tutaj masz iść. Żegnamy się z ziółkami, a my idziemy dalej na spacer. Ze mną. Chodź. Pa, pa, kochani.